W Merzburgu podczas zjazdu, na którym po śmierci Ottona III wybrano na króla Niemiec Henryka II, dochodzi do incydentu. Bolesław Chrobry i jego straż zostaje zaatakowany. To początek konfliktu, który przerodzi się w 16 lat wojen. Henryk II ma inną wizję stworzenia cesarstwa niż Otton III. Prawdopodobnie dlatego chciał usunąć Bolesława Chrobrego. Gdy 22-letni Otton III zmarł 23 stycznia 1002 roku, rozpoczęła się walka o tron w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Bolesław Chrobry w tym sporze poparł Ekeharda, margrabiego Miśni, jednak 30 kwietnia 1002 roku Ekehard zginął w zamachu. Książę Polski wykorzystał zamieszanie w Niemczech i 2 maja 1002 roku zajął Marchię zamordowanego Ekeharda, Miśnię oraz Milsko i Łużyce. Słowianie połapscy sami otworzyli bramy miast i wpuścili drużyny Chrobrego. W następnym roku w wyniku zamieszania politycznego Polacy zajmują Czechy, Morawy i Słowację. Henryk II zażądał, aby Chrobry złożył mu hołd lenny, tytułem uznania zwierzchności cesarstwa nad Czechami i zobowiązał się do uiszczenia zwyczajowego trybutu. Książę odmówił. Wojska niemieckie ruszyły w kierunku Czech. W wyniku buntu Czechów Chrobry ucieka z Pragi, wraca do Polski. Henryk II obsadza na tronie praskim Jaromira, który składa mu hołd lenny. Po odzyskaniu Czech niemiecki król rusza w kierunku Budziszyna, który oblega. Budziszyn skapitulował, ale zawiązał siły niemieckie na tyle, że przerwali oni działania wojenne. W 1005 roku Henryk II zawiązuje przymierze z pogańskimi Wieletami. Rozpoczyna się kolejny etap wojny. Feudałowie saksońscy z dystansem patrzyli na przymierze z poganami. Przecież ostatnie dziesięciolecia toczyli z nimi wojny. Sierpień 1005 roku rusza skoordynowana wyprawa na Chrobrego. Z północy uderzają Wieleci, z południa Czesi Jaromira. Henryk w centrum rusza w kierunku rzeki Szprawy. W tej bitwie Polacy powstrzymują wojska niemieckie idące w kierunku Odry. Mimo zwycięskiej bitwy polskie słabsze wojska wycofują się w kierunku wschodnim. Wojska Henryka przekraczają Odrę koło Krosna i kierują się w stronę Międzyrzecza i Poznania. Podbicie ziem polskich może dać zwycięstwo w wojnie Henrykowi. Niemcy zatrzymują się przed Poznaniem. Wycieńczona armia króla Niemiec, nękana walkami partyzanckimi, żąda od króla zakończenia kampanii. W Poznaniu zostaje podpisany rozejm. Polska straciła Łużyce, Milsko, Czechy oraz Pomorze Zachodnie. W kolejnych latach Chrobry nie pogodzi się z utratą ziem zachodnich. Planuje rozbicie koalicji Niemców, Czechów i Wieletów. Nie wiemy, jaką dokładnie presję wywarł Chrobry na Czechach i Wieletach, ale ci nie brali udziału w walkach po stronie niemieckiej w latach
1007-1013. Z początkiem 1007 roku Henryk II zajęty był przygotowaniami do wojny z Flandrią. W maju 1007 roku Chrobry rusza z wyprawą w kierunku Magdeburga. Po złupieniu tego miasta wraca i grabi Czerwisze, Żary. Wśród feudałów saskich wybucha panika i chaos. Uniemożliwia to podjęcie działań wojennych ze strony Sasów w obronie kluczowej twierdzy Budziszyna. Polacy otoczyli twierdzę i zmusili do kapitulacji. 1008 rok obfitował w Niemczech w konflikty wewnętrzne, który odciągał Henryka II od wschodnich granic. Król Niemiec wykorzystuje konflikt między feudałami, usuwa z Miśni sprzymierzonego z Chrobrym Guncelina. Miśnię objął Herman, zięć Chrobrego, który był lojalny wobec Henryka II. W 1012 roku, może za sprawą Chrobrego, w Czechach następuje przewrót. Jaromir musi uciekać z kraju. Na tronie zasiada jego brat Oldrzych. Niemcy tracą sojusznika. Przewrót ten powoduje nawrócenie saksońskiej wyprawy na Polskę. Teraz książę Bolesław uderza. Chrobry zdobywa i niszczy gród. Rok 1013. Obie strony konfliktu po 10 latach walk są zmęczone. Henryk cały czas walczy z wewnętrzną opozycją. Bolesław Chrobry traci kontrolę nad Pomorzem i rozpoczął konflikt z Rusią. W maju 1013 roku w Mersburgu podpisano pokój. Bolesław otrzymał jako lenno ziemię milecką z Budziszynem i Łużycę. W 1014 roku Henryk otrzymuje koronę cesarską. Rok 1015. Cesarz Henryk zażądał od Bolesława Chrobrego zwrotu Łużyc, lenna otrzymanego w 1013 roku. Chrobry odmówił, rozpoczęła się wojna. Cesarz planuje uderzenie z 3 kierunków. Z południa Czesi z Bawarczykami, z północy Sasi i Wieleci. W centrum w kierunku na Krosno cesarz Henryk. Bolesław Chrobry zapobiega uderzeniom z północy i południa. Toczy zwycięską bitwę na ziemi Dziadoszan w lasach i bagnach koło Krosna z armią cesarza. W 1015 rok kończy się dla Niemców klęską. Rok 1017. Henryk planuje kolejną wyprawę na Bolesława Chrobrego. Przymierze z Rusią, Jarosławem Mądrym i Węgrami Stefanem I ma rozbić Polaków. Rusini oblegają bezskutecznie Brześć i wycofują się. Węgrzy też bez sukcesu wracają do domu. W tym czasie Henryk rusza w kierunku Głogowa, ale koncentracja wojsk polskich w tym rejonie powoduje, że cesarz i Wieleci ruszają na Niemczę. Obrona Niemczy została doceniona nawet przez niemieckiego kronikarza Titermana. Cesarz odstępuje i wycofuje się. Niemcy w tej kampanii ponoszą całkowitą klęskę.
Kończy się okres długoletnich wojen. 30 stycznia 1018 roku w Budziszynie zawarto pokój. Polska uzyskuje całe Łużyce, Milsko i Morawy.